Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo serdecznie, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. Barwy wszelkie zdrowia, stali bywalcy wiedzą, o czym tu sobie rozmawiamy, a więc suplementacja, odżywianie, terapie polami magnetycznymi, ale też wpływ destrukcyjnych pól magnetycznych, picie czystej wody, odpowiedniej, strukturyzowanej, między innymi magnetycznie, można magnetycznie ją strukturyzować. Śmiech, radość, dowcipy, wszystko to, co ma służyć zdrowiu, naszej odporności, temu, żebyśmy byli sprawni, zdrowi, i żebyśmy odchodzili z tego świata w zdrowiu, w sprawności. Wcale nie żartuję. Nieraz powtarzam na szkoleniach, że również jakość śmierci się naszej liczy, żebyśmy nie umierali przez 2-3 lata, leżąc gdzieś tam w hospicjum, czy gdzieś tam, czy w ogóle w domach, gdzie stwarzamy jakieś problemy dla naszych najbliższych, opieka, nikt z tego nie wytrzymuje i to siłą rzeczy ludzie często leżą z odleżynami, cierpiący są i tak dalej. Liczy się jakość życia i liczy się jakość odchodzenia. Być może jest to temat bardzo, bardzo bulwersujący, bo my dzisiaj żyjemy w takim nimbie życia, używaj życia ile chcesz, a śmierć odchodzi na dalszy plan. Śmierć to jest taka bardzo nieprzyjemna, taka niesympatyczna ten akt, a trzeba się z tym nauczyć żyć. Dawniej, w dawnych latach, to było zupełnie coś naturalnego. Ludzie umierali w domach, dziadkowie, rodzice i tak dalej. To było coś naturalnego zupełnie, do czego myśmy się po prostu jako społeczeństwo przyzwyczajali, traktowali jako, oczywiście jako tragedię, ale byliśmy do tego po prostu w jakiś sposób przyzwyczajeni, do tego aktu odchodzenia. Gdzie jest inaczej. No ale nie o tym dzisiaj będziemy mówić kompletnie, to taki trend filozoficzny. Jeszcze raz powtarzam, chodzi o to, żebyśmy byli zdrowi i sprawni do końca swoich dni, żebyśmy cieszyli się tym życiem, żebyśmy nie byli tym ciężarem dla innych i tak dalej. O czym dzisiaj? No wiecie o czym będzie, a więc o tym, słuchajcie, to obniżam głowę. No właśnie, szczepienie, a NOP-y, czyli niepożądane odczyny poszczepienne. W ogóle, kochani, no po co się szczepić? Oto jest pytanie, można byłoby zadać takie, bo generalnie chodzi o wysoką naszą odporność, odporność przeciwko wielu chorobom. Szczepionki wynaleziono kiedyś troszeczkę tak, troszeczkę, jak to wszystko się zawsze dzieje trochę przypadkiem. Akurat są pewne opowieści o krowach, które były chore na przykład na ospę, wymiona krowia ospa czy coś takiego. Być może coś tu przekręcę. No i ludzie zauważyli, jeżeli powiedzmy cię dotyka powiedzmy tych chorych wymion, to później ludzie ci nie chorują. To było takie poznawanie przez doświadczanie, ale to mniejsza z tym. Być może coś tu poprzekręcałem. I na tej bazie zaczęto zastanawiać się, w jaki sposób można doprowadzić do tego, żeby organizm był bardziej odporny. No więc go zarazić czymś, co jest słabe, niekoniecznie kompatybilne z naszym organizmem, ale organizm zaczyna walkę, czyli po prostu ćwiczenie, jak nauka sztuki, sztuk walki chociażby, czy jak ćwiczenia żołnierzy na poligonach. Jeżeli po prostu się odpornimy, jeżeli poznamy systemy walki i tak dalej, to po prostu znika wiele zagrożeń, bo potrafimy sobie z tym poradzić. A więc organizm po prostu wytwarza przeciwciała, które potrafią zwalczyć różnego rodzaju zagrożenia. Wirusy, bakterie i tak dalej. Ale rzecz polega na tym, kochani, żeby w pierwszym rzędzie, żebyśmy mieli bardzo odporny organizm sam z siebie. Co jest pierwszą taką jakby barierą odporności? To jest nasza skóra. To są nasze rękawice ochronne. Również skóra wewnętrzna, czyli błony śluzowe. Chodzi o to, żeby nawet jeżeli powiedzmy jakiś wredny wróg dostanie się do naszego wnętrza, żeby nie było mu tak łatwo się przedostać, a więc żeby był płot solidny, mur solidny, solidne drzwi i to jest nasza skóra. A więc skóra musi być cała, nie może być zadrażni, nie może być przesuszona, popękana i tak dalej, i tak dalej. Podobnie, tak jak mówiłem, skóra
wewnętrzna, czyli błony śluzowe, ale na przykład w nosie mamy śluz, mamy włoski, które zatrzymują różnego rodzaju drobinki, mam na myśli przede wszystkim jakieś mechaniczne pyły i tak dalej, ale śluz, gdzie jest albo w ślinie jest między nimi lizozym, taki enzym, który rozkłada ściany bakterii i już nie dopuszcza do rozwoju jakichś po prostu infekcji bakteryjnych. Zwierzęta potrafią sobie wylizywać rany, ludzie też po prostu, kiedyś zabieg higieniczny prosty to było wylizanie po prostu skaleczenia i sprawa była załatwiona. Ten lizozym jest też w białku kurzym, oczywiście nie tych kurek fermowych, tylko takich, które biegały na wolny, no, czy z wolnego wybiegu i ten lizozym, no stara, starożytna metoda powiedzmy leczenia ran, smarowanie białkiem kurzym. No dzisiaj to się w głowie nie mieści, a kiedyś to robiono. Dlaczego? Bo w tym białku był lizozym, który nie dopuszczał do tego, że jeżeli przez skorupkę jakieś bakterie mogłyby się dostać, to by jajko szybko się zepsuło. A więc chodzi o to, żeby w tym jajku było coś wewnątrz takiego, co zabezpiecza przed infekcjami bakteryjnymi. I teraz, jeżeli mówimy dalej o układzie odpornościowym, to trzeba wiedzieć, że 80% mocy naszego układu odpornościowego to jest sprawnie działające jelito. Ale żeby jelito sprawnie działało, to musi być przede wszystkim zasiedlone dobrymi sublokatorami naszymi, przyjaznymi, a więc przyjaznymi bakteriami, tak zwanymi dwudzielnymi, czyli chodzi o tak zwaną mikrobiotę jelitową, żeby było jak najmniej grzybów z rodziny Candida albicans, żeby nie było, żeby było mało bakterii gnilnych, wszystko musi być pod kontrolą. Tych, że tak powiem, zagrożeń, czy Candida, czy tych bakterii gnilnych, my się raczej nie pozbędziemy nigdy. Chodzi o to, żeby nie było tego przerostu. I teraz, więc 80% mocy układu odpornościowego to jest nasze jelito, więc trzeba o to jelito dbać. A pytanie, jak dbamy? Jeżeli jemy to, co jemy, czyli produkty zawierające masę na przykład chemii, czyli konserwantów, przede wszystkim barwniki, jakieś polepszacze, spulchniacze i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pijemy alkohol, zatruwamy się. Jeżeli pijemy Coca-Colę czy tego typu napoje, to w jakim stanie będzie ta cała mikrobiota jelitowa? I dzisiaj właśnie z tym są ogromne, ogromne po prostu problemy. Zresztą będę nakręcał odpowiednie odcinki pewne na ten temat, kiedy będę mówił zwłaszcza o młodych ludziach, 20-30-latkach, którym się wydaje, że są po prostu bogami, którzy uważają się za nieśmiertelnych, nigdy nie będą chorować i tak dalej. Natomiast ja widzę niejednokrotnie, czym się młodzież żywi, uwielbiane po prostu fast foody i tak dalej, zapijane Coca-Colą. No więc, kochani, daleko tak się nie zajedzie i nie dziwmy się, że później dochodzi do różnego rodzaju nowotworów, między innymi nowotworów, ale wielu innych po prostu problemów. Ale teraz, więc jedna metoda dbania o wysoką moc układu odpornościowego to jest zadbanie o własny organizm, czyli dostarczanie organizmowi najlepszej jakości pożywienia, inaczej pokarmu, bo wielokrotnie już o tym mówiłem, że jedzenie może być przyjemnością, ale odżywianie, kochani, to jest konieczność. Odżywianie, a więc jedzenie może być przyjemnością, odżywianie jest po prostu koniecznością. Też wielokrotnie o tym mówiłem, że każda nasza komórka powinna otrzymywać dziennie 70 do 90 składników odżywczych, pokarmowych. Nie oznacza to, że to ma być na talerzu 70-90 różnego rodzaju składników. Ziemniaczki, mięsko, to. Nie, 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 nie. Chodzi o to, że w tej całej masie, którą my zjadamy, mają być te składniki, a więc kwasy tłuszczowe, omega-3, omega-6, omega-9 na przykład w odpowiednich proporcjach. Mają być tam witaminy, minerały, ale tak, jak je natura stworzyła. Mają być bioflawonoidy, w tym różnego rodzaju polifenole, oligoproantocjanidyny i tak dalej, więc, oczywiście bakterie prebiotyczne, pożywki dla tych bakterii prebiotycznych w postaci tak zwanych fruktooligosacharydów, czyli FOS i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mamy pić czystą wodę i sprawa załatwiona. Wtedy jest duża szansa na to, że organizm nasz będzie odporny i będzie silny, będziemy odporni na różnego rodzaju choroby. Co nam się jednak proponuje? Oczywiście
Po to, żeby polepszyć naszą odporność, proponuje nam się, no wiecie, o właśnie to, co jest tam w tytule, więc ja tu pokazuję. Ja też byłem szczepiony jako małe dziecko i ja dopamiętam do dzisiaj, jak byłem szczepiony. Pamiętam, nie wiem tylko ile wówczas miałem lat, przypuszczalnie około 3. Mama mnie zaprowadziła do ośrodka zdrowia. Dzisiaj to już wiem, że to był ośrodek zdrowia. Taka pani w białym takim fartuchu, czyli pielęgniarka, posadziła mnie na jakiś stołeczek wysoko. Byłem rozebrany i chyba w lewą rączkę, pamiętam, że to chyba było z lewej strony, coś mi robiła, co mnie bardzo, bardzo bolało i płakałem wtedy. Zapamiętałem to do dzisiaj. Okazało się, że podawała mi szczepionkę poprzez tak zwaną skaryfikację, czyli nacięcie skóry. Skóra, czyli po prostu rodzaj płotu, drzwi do wnętrza domu, ale to nie było otworzenie drzwi na oścież, albo brak płotu, albo otwarta brama na oścież dla tych wszystkich, którzy mogliby tam wtargnąć, tylko nacięcie niewielkie, czyli wyrwanie na przykład jednej czy dwóch sztachet, ale ten złodziej albo bandzior się nie przedostał, bo ten płot już go rozpoznał i ten bandziorek, który chciał wejść, zawisł między sztachetami, ewentualnie była interwencja, mógł dorosły, na przykład mój tata, wyjść, no i wziąć za klapy tego obwiesia i sprawa załatwiona. Taka metafora, taka moja licencja poetyka, a więc skaryfikacja, nie szczepionka głęboko wbita za tym zaszczykiem, igłą do wnętrza ciała dziecka, tylko nacięcie na skórze. Dlatego, że już w skórze są komórki odpornościowe, które rozpoznają swój obcy i tak dalej, zaczynamy po prostu atakować tego wroga. I w ten sposób organizm się mógł uczyć. Dzisiaj jak? Szczepionka głęboko, sprawa załatwiona. Omijamy płot, omijamy drzwi, od razu wprowadzamy to, co nam się podaje do wnętrza. I teraz najgorzej, moim zdaniem, wy możecie mieć własne tutaj przemyślenia, co się dzieje w pierwszej dobie życia dziecka. O ile wiem, to się tym dzieciom aplikuje właśnie taki, ja to nazywam szczypiorek ze śmietanką, i pod szczytnym hasłem trzeba uodpornić dzieci, żeby nie chorowały meningokoki, pneumokoki, retrowirusy i tak dalej, i tak dalej. Cała jest ta czareda, oczywiście ładnie, pięknie, tylko jest pytanie takie, co się podaje w tych szczypiorkach ze śmietanką? Otóż podaje się różnego rodzaju, nazwijmy to, dobra, niech to będzie, substancje, gdzie organizm ma rozpoznać te substancje, podjąć z nimi walkę. Ale jak to jest, że w pierwszej dobie życia to się podaje, kiedy jeszcze układ odpornościowy tego maluszka świeżo narodzonego nie jest ukształtowany, bo nie jest jeszcze ukształtowane jego jelito. A to będzie kształtowało się, proszę bardzo, niech pediatrzy mnie, fachowcy, niech poprawią ewentualnie, ale ja rozmawiałem z wieloma lekarzami takimi innymi, oni mówią to samo, co ja mówię. Im się w głowie nie mieści, że można na przykład małe dziecko jednodniowe od razu podawać mu szczypiorek ze śmietanką. Wiecie, o co chodzi, szczypiorek ze śmietanką. Kiedy właśnie to jelitko nie jest wykształcone, trzeba około pół roku na jego wykształcenie i dziecko, jak się narodzi, to najpierw jest karmione z cycusia mamusi, po prostu piersią, gdzie organizm mamy wytwarza kolostrum, najcudowniejszą substancję świata, ambrozję, dar bogów, tak prawdę mówiąc. Dopiero po jednym, po 2 dniach, powiedzmy, już zaczyna się wytwarzać mleko, tam zmienia się proporcja, coraz mniej kolostrum, coraz więcej mleka, jest samo mleko i samo mleczko. I dopiero po jakimś tam czasie pokarm stały, kiedy jelito będzie w stanie ten pokarm stały przyjmować w cząstkach, a więc na przykład jakaś przecierane zupki i tak dalej. No, miałem tutaj w prawie w latach 80. rodziły się moje dzieci, więc te zupki po prostu gotowałem, przygotowywałem, przecierałem przy sitko i tak dalej. Więc nikt mi nie powie, że ja się nie znam na tym i tak dalej. I teraz, dlaczego się w związku z tym aplikuje ten szczypiorek ze śmietanką w pierwszej dobie życia? I teraz słuchajcie, i co się dzieje później? Kiedy się zaaplikuje, w zależności od tego,
Co to będzie? Różne są historie dzieci. Ja dzisiaj słyszę o różnych rzeczach. W Polsce też zgłasza się NOP-y, czyli niepożądane odczyny poszczepienne. I teraz oczywiście jest taka granica, tam powiedzmy kilka tygodni, a jak się wydarzył NOP, no to rejestrujemy NOP, ale jeżeli się w ciągu tych kilku tygodni, powiedzmy, się nic nie wydarzyło, to już nie ma NOP-u, a dopiero dziwna sprawa, właśnie zastanawiam się, jak to jest, że coraz więcej dzieci na przykład choruje na celiakię, na alergię, na cukrzycę typu 1, a cukrzyca typu 1 polega na tym, że wysepki beta-trzustkowe, trzustki, które mają za zadanie wytwarzać insulinę, następuje dezaktywacja tych wysepek i one kompletnie nie są w stanie wytwarzać tej insuliny i do końca życia człowiek, który ma ten problem, cukrzycę typu 1, musi po prostu brać insulinę do końca życia. Więc pytanie, dlaczego te wysepki beta-trzustkowe tak nagle ulegają dezaktywacji? Słuchajcie, jeszcze do niedawna nie było takich ataków cukrzycy typu 1. Teraz okazuje się, że była grupa dzieci w wieku mniej więcej 8 do 12 lat, które zachorowały na cukrzycę typu 1, a ta granica się obniżyła do dzieciaków w wieku 5, 6, 8 lat, a na cukrzycę typu 1 potrafią chorować już nawet maluchy mające na przykład pół roczku życia. To skąd to się wzięło? To taki przypadek, kwestia alergii, a tej wspomnianej celiakii, autyzmu i tak dalej, i tak dalej. Z czego to się bierze? Myślę, że warto o tym po prostu porozmawiać. I kochani, w związku z tym posłużę się, jak często to robię, pewnymi materiałami źródłowymi. Już udostępni. Poczekajcie. I teraz mam tutaj, posłuchajcie, mam tutaj, kochani, aha, najpierw artykuł. Jak często korzystam, National Library of Medicine, a więc mam tutaj taki bardzo ciekawy artykuł na temat szczepionek i chorób autoimmunologicznych, które są spowodowane przez te szczepionki. I oczywiście to jest tutaj po angielsku, ale posłużymy się translacją. A więc mamy tutaj, słuchajcie, ten sam artykuł, już po polsku. Szczepienia i choroby autoimmunologiczne. Czy możemy spodziewać się zapobiegania niekorzystnym skutkom dla zdrowia? O co chodzi? Nie chodzi o to, że szczepienie ma zapobiegać chorobom autoimmunologicznym, tylko chodzi o to, czy szczepienia nie powodują przypadkiem wielu chorób autoimmunologicznych. Więc słuchajcie. Więc najpierw taki wstęp. Posłuchajcie, choroby autoimmunologiczne, w tym stwardnienie rozsiane, czyli sklerozis multiplex i cukrzyca typu 1, dotyczą około 5% populacji świata. 5%, co to takiego jest? 1% to jest 1/100, żebyśmy się dobrze rozumieli. I jeżeli weźmiemy 1 000 000 ludzi, milion, czyli jedynka z 6 zerami, to 1/100, odetnijmy 2 zera, to będzie jedynka z 4 zerami, to jest 10 000 ludzi. A więc z miliona 5% to będzie 50 000 ludzi. Jeżeli ktoś może, to niech sobie to przeliczy szybko na kalkulatorze, bo być może ja popełniłem jakiś błąd. A więc mamy 1 000 000 ludzi i z tego miliona 5% to jest 50 000 osób. A więc stwardnienie rozsiane i cukrzyca typu 1 dotyczą około 50 000 ludzi na milion. W ciągu ostatniej dekady nagromadziły się raporty dotyczące różnych chorób autoimmunologicznych, takich jak idiopatyczna plamica małopłytkowa, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, pierwotna niewydolność jajników i toczeń rumieniowaty, układowe SLE, po szczepieniu. W tym przeglądzie omawiamy możliwe mechanizmy reakcji autoimmunologicznych po szczepieniach i przeglądamy przypadki chorób autoimmunologicznych, które zostały skorelowane ze szczepieniem, czyli było szczepienie, pojawiła się choroba i tutaj nie ma zmiłuj się, bo to jest przypadek ścisłej korelacji. Mimikra, molekularna i aktywacja bierna są zgłaszane jako możliwe mechanizmy
poprzez które szczepionki mogą powodować reakcje autoimmunologiczne i tak dalej. Na razie to zostawiam dalej i kontynuujemy. Wstęp. W XX wieku szczepienie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania epidemiologicznym chorobom. Uwaga, żebyśmy dobrze zrozumieli. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania epidemiologicznym chorobom zakaźnym, takim jak polio, czyli choroba Heinego Mediny, odra, świnka, różyczka. Do tej pory na rynku dopuszczono ponad 70 szczepionek przeciwko około 30 czynnikom zakaźnym. Na przykład polio zniknęło ze Stanów Zjednoczonych w 1979 roku po powszechnych szczepieniach. I teraz dalej. Chociaż szczepionki są na ogół bezpieczne i rzadko powodują poważne ogólnoustrojowe działania niepożądane, w licznych raportach podkreślono występowanie niepożądanych działań neurologicznych, a więc na przykład zespół Guillaina-Barrego, stwardnienie, rozsiane autyzm, stawowych, a więc zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów i autoimmunologicznych, a więc na przykład toczeń rumieniowaty układowy, cukrzyca typu 1, po zastosowaniu pojedynczej lub skojarzonej procedury szczepień wielokrotnych. I teraz słuchajcie, kochani, żebyśmy się tutaj dobrze rozumieli. Była mowa o zespole Guillaina-Barrego. Tutaj trzeba wyjaśnić, co to jest za po prostu choroba. Jest to po prostu ostra choroba zapalna nerwów, czyli polineuropatia i obejmuje nerwy czaszkowe, ruchowe, czuciowe, może doprowadzić do niedowładów kompletnych i tak zwanej arefleksji, czyli do całkowitego zniesienia w ogóle odruchów. I tutaj przyczyny związane są tego zespołu Guillaina-Barrego z układem autoimmunologicznym. Do tego będziemy jeszcze wracać, więc ja dlatego tutaj troszeczkę szerzej wyjaśniam, o co chodzi, bo pojawił się skrót ZGB, na przykład zespół Guillaina-Barrego. I teraz popatrzcie, mamy tabelę, mamy rodzaje szczepionek różnych, które okazało się wywołują różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne. Jeszcze raz chciałbym tutaj wyraźnie zaznaczyć, że ta audycja jest nagrywana na bazie, kochani, na bazie po prostu artykułu naukowego z National Library of Medicine, żeby ci, którzy, bo czasami się pojawiają chętni, do tego, żeby zgłosić gdzieś tam, to niech zgłaszają, że to nie są domysły Janusza Dąbrowskiego, tylko to są badania naukowe. Przepraszam, troszeczkę sobie wypiję. Co to jest w ogóle woda? Imbir, po prostu starty na tarce i po prostu cytryna, sok cytryny. To tak gwoli ciekawości. I teraz popatrzcie. Pojawia się toczeń rumieniowaty układowy. Jaka była szczepionka? Szczepionka na przykład HBV lub tężec lub wąglik, czyli szczepionka przeciwko HBV tężcowi lub wąglikowi HBV, czyli to jest akurat szczepionka przeciwko wirusowi HBV, uzyskuje się z komórek drożdży. A czym są drożdże? Drożdże to są grzyby. A grzyby, choroba nowotworowa jest przez wielu specjalistów określana jako choroba pochodzenia grzybowego. O tym mówił nasz lekarz, już nie żyjący niestety, dr Anatol Rybczyński, twórca preparatu Anatol Rybczyński, Anry, preparatu opartego o krzem przeciwnowotworowego. Mówił o tym nieżyjący również lekarz onkolog włoski Tullio Simoncini. Mówi o tym Walter Last, niemiecki naukowiec pracujący w Nowej Zelandii. Mówił również niemiecki naukowiec, lekarz Alfons Weber i wielu innych. I ten wirus HBV, znaczy tę szczepionkę produkuje się między innymi z komórek drożdży i po prostu tam pewne elementy tej szczepionki są adsorbowane na związkach glinu
A czym grozi glin? A glin są już bardzo konkretne badania dotyczące tego, że glin powoduje na przykład chorobę Alzheimera i chorobę Parkinsona. Dobrze. Reumatoidalne zapalenie stawów się pojawiło. Jakie były szczepionki stosowane? HBV, tężec, dur brzuszny i przeciwko, i szczepionka MMR, czyli szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce. Dalej, pojawiło się stwardnienie rozsiane. U kogo? U ludzi, którzy przyjęli szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, reaktywne zapalenie stawów, szczepionka BCG, dur brzuszny, DBT, czyli obowiązkowe szczepienie przeciwko błonnicy tężcowi krztuścowi, które się stosuje dzieciom między 6 rokiem życia i przed ukończeniem 2 roku życia. Szczepionka HBV, grypa, zapalenie wielomięśniowe, skórnomięśniowe i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nie będę tego do końca wyczytywał, bo link do tego artykułu oczywiście znajdzie się, kochani, w opisie audycji, więc będziecie mogli sobie do tego sięgnąć. Tutaj oczywiście z boku są te pokazane, zobaczcie, źródła, kogo można znaleźć, wygooglować, a więc źródła wszystkie podaję, nie ma żadnego problemu. Co jeszcze tutaj była, coś się ominąłem, bo była właśnie chyba tutaj, zespół Gillana Barrego, szczepionki przeciwko grypie, polio i tężcowi i tak dalej, i tak dalej. A więc jest tego sporo. W 1994 roku Stratton i współpracownicy opublikowali pierwszy raport na temat związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy kilkoma szczepionkami, między innymi przeciwko błonnicy, toksoidom tężcowym, doustnymi szczepionkami przeciwko polio, a chorobami autoimmunologicznymi, na przykład zespołem Gillana Barrego, cukrzycą typu 1 i stwardnieniem rozsianym. Stwardnienie rozsiane, bardzo poważna choroba. Miałem do czynienia z ludźmi, robiłem pewne zabiegi magnetostymulacyjne właśnie dla ludzi ze stwardnieniem rozsianym. I teraz zobaczcie, częstość występowania tych chorób autoimmunologicznych, czyli reumatycznych, endokrynologicznych i żołądkowo-jelitowych, znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat. Jak to? Dlaczego wzrosła znacznie w ciągu ostatnich 30 lat? I dotyczy ponad 5% osób na całym świecie, czyli znowu 5%. 5% z miliona to jest 50 000. 50 000 problemów bardzo poważnych. Ponad 5% osób na całym świecie w wieku objętym programami szczepień, co znacznie różni się od częstości występowania spontanicznych chorób autoimmunologicznych. Obserwacje te nasuwają pytanie, czy szczepienie powinno być zalecane, czy też należy go unikać u pacjentów z ryzykiem chorób autoimmunologicznych. Na razie tutaj, posłuchajcie, zostawiamy tutaj pewne rzeczy. Jak zawsze niekoniecznie, słuchajcie, wszystko jest do przeczytania. Jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł sobie to dokładnie przeczytać, ale my skupmy się na takich najważniejszych dla nas rzeczach. Teraz zobaczmy, co na temat szczepionki przeciwko grypie, która może wywoływać i wywołuje zespół Gillana Barrego. Jeszcze raz powtarzam, przypomnę, że zespół Gillana Barrego to jest ostra choroba zapalna nerwów, czyli polineuropatia i obejmuje nerwy czaszkowe, ruchowe, czuciowe, może doprowadzić po prostu do niedowładu i do całkowitego zniesienia odruchów. I teraz popatrzcie, czyli jest tu potwierdzenie zresztą. Zespół Gillana Barrego, GBS, czyli GBS, raczej Guillain-Barré syndrom, atakuje nerwy obwodowe, powodując osłabienie mięśni, utratę odruchów w 2 do 8 przypadkach na 100 000 osobolat. Nie wiem dokładnie, co to jest takiego osobolat, ale to mniejsza z tym. Głównie u mężczyzn. Wykryto go po infekcjach przewodu pokarmowego lub górnych dróg oddechowych,
wirusie opryszczki, wirusie Epsteina-Barra, cytomegalowirusie, odrze, a także po szczepieniu. Ekspresja przeciwciał. To słuchajcie, na razie ten fragment mijam, bo to jest, będzie mało po prostu strawne. I teraz słuchajcie, co jeszcze tutaj ciekawego jest. GBS, czyli syndrom Guillaina-Barrego, czy po prostu zespół Guillaina-Barrego, jest również związany z podawaniem różnych szczepionek, takich jak przeciwko wściekliźnie, polio, tężcowi, Bacillus Calmette-Guerin, czyli BCG, między innymi to chodzi o gruźlicę i tak dalej, ospie prawdziwej, śwince, różyczce, zapaleniu wątroby typu B i błonnicy. I teraz uwaga, jednak związek GBS, czyli syndromu Guillaina-Barrego i szczepionki przeciw grypie jest bardziej uderzający. Nachamkin i współpracownicy, czyli zespół naukowców, stosując szczepionkę świńska grypa, czyli H1N1, szczepionka słynna, na 20 myszach założyli odpowiedzialność za zanieczyszczenia, takie jak kompleksy kwasu sialowego i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie prowadzi do powstania przeciwciał o wysokim mianie swoistym po zaszczepieniu. I teraz uwaga, niektóre z tych fragmentów tego tekstu mogą być dla was, słuchajcie, niezrozumiałe. Dla mnie też często są zupełnie niezrozumiałe, ale uwaga, w 1976 roku rzeczywiście kampania szczepień przeciwko wirusowi H1N1, świńska grypa w USA, nagle ustała. Kampania szczepień ustała, czyli przestali szczepić. Z powodu wzrostu w ciągu 6 tygodni o 500 przypadków zespołu Guillaina-Barrego, w tym 25 zgonów na 45 milionów zaszczepionych ludzi. I teraz Laski i inni, jacyś naukowcy, odnotowali 2% wzrost przypadków zespołu Guillaina-Barrego na 1 milion zaszczepionych ludzi, a także w programie szczepień przeciwko grypie w latach 1992-93. Ktoś mógłby powiedzieć, ojejku, wielkie mimecyje, 2% wzrost przypadków zespołu Guillaina-Barrego na 1 milion. Jeszcze raz powtarzam, 1 milion to jest jedynka z 6 zerami. 1% to jest 1/100. Odetnijmy 2 zera. 1% to jest 10 tysięcy ludzi. Więc odnotowany został 2% wzrost, czyli o 20 tysięcy pojawiło się więcej przypadków wystąpienia zespołu Guillaina-Barrego. 20 tysięcy ludzi dodatkowych zaczęło chorować na ten syndrom Guillaina-Barrego. 20 tysięcy ludzi. To mało? To są tragedie rodzinne. Dalej. Hoshino i wspólnicy w 2012 roku opisali pierwszy przypadek kliniczny ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia oraz zespołu Guillaina-Barrego związanego ze szczepieniem przeciwko wirusowi H1N1, czyli świńska grypa, u 36-letniego mężczyzny. U mężczyzny w przeciągu 10 dni od podania szczepionki wystąpiło ostre zatrzymanie moczu, osłabienie, drętwienie kończyn oraz trudności w chodzeniu. Wykryto dodatnie przeciwciała anty-GM2, które często występują w zespole Guillaina-Barrego związanym z zakażeniem cytomegalowirusem i tak dalej. I co jeszcze? Tutaj na razie zostawiamy pewne rzeczy i teraz dalej. Szczepionka przeciwko grypie i cukrzyca. Cukrzyca typu 1 jest chorobą autoimmunologiczną specyficzną dla danego narządu, charakteryzującą się selektywnym niszczeniem komórek beta trzustki. Patologia wykazuje zmniejszoną masę komórek beta trzustkowych z naciekaniem komórek jednojądrowych do gniazd Langerhansa. Są tak zwane wysepki Langerhansa.
Obecnie na cukrzycę typu 1 choruje około 15 milionów ludzi, zwłaszcza małych dzieci. Dlaczego małych dzieci? A badania epidemiologiczne wykazały wzrost częstości występowania cukrzycy typu 1 w krajach rozwiniętych wśród populacji o podobnej genetyce, co sugeruje, że w tym procesie znaczącą rolę odgrywają czynniki środowiskowe. I teraz posłuchajcie. Badania obserwacyjne wskazują na związek czasowy między szczepieniami w dzieciństwie a rozwojem cukrzycy typu 1. Zakłada się, że każde szczepienie po drugim miesiącu życia zwiększa ryzyko cukrzycy typu 1. Ale uwaga, ale jeśli jest wykonywane w pierwszym miesiącu życia, chroni przed cukrzycą typu 1. To wiecie co, tak prawdę mówiąc, to troszeczkę ja nie rozumiem, bo szczepienie od razu jest założenie, że jeżeli zastosujemy szczepionkę nie przeciwko cukrzycy typu 1, bo takich szczepionek nie ma, przynajmniej ja o tym nie słyszałem, tylko w ogóle szczepienia stosowane w dzieciństwie, jeżeli w pierwszym miesiącu życia nastąpi to jeszcze nie będzie ewentualnie cukrzycy typu 1. Ale jeżeli po 2 miesiącach zastosuje się szczepionkę, to się może pojawić cukrzyca typu 1. Ja czytam akurat sporo różnego rodzaju artykułów i wielu lekarzy jest przerażonych. Dlaczego coraz więcej dzieci, nawet małych dzieci, przypomnę, półroczne dzieciaki, roczne dzieciaki chorują na cukrzycę typu 1? Dlaczego? Wyjaśnijcie mi to, naukowcy. Wyjaśnijcie nam to, lekarze, którzy szczepicie małe dzieci. Dalej. Badacze stwierdzili niższą częstość występowania cukrzycy typu 1 w populacjach szczepionych szczepionką Calmette-Guerin zaraz po urodzeniu, to jest szczepionka BCG, podczas gdy inni stwierdzili wyższą częstość występowania choroby u dzieci, które otrzymały 4 dawki szczepionki HIB, to znaczy to jest szczepionka przeciwko takiej bakterii Haemophilus influenzae, to jest przy niedoborach odporności. A więc 4 dawki szczepionki HIB w wieku 3 lat. Wieku 3, 4, 6, 14 miesięcy niż u tych dzieciaków, u tych dzieci, które otrzymały jedną dawkę szczepionki HIB w ciągu wieku 14 miesięcy. I teraz popatrzcie. Konkretne liczby. Ja wiem, że to jest trudny tekst. Sam jak czytam tego typu teksty, to nieraz się gubię w tych liczbach, w tym wszystkim, ale wyciągajmy podstawowe wnioski. Popatrzcie. Ponadto 21 421 i dziecko, przepraszam, że trudno mi to czytać, które otrzymały skoniugowaną szczepionkę HIB, to jest USA 1988-1990, było obserwowanych przez 10 lat, a ryzyko rozwoju cukrzycy typu 1 wyniosło 0,78% w porównaniu z grupą 22 557 dzieci, które nie otrzymały szczepionki. Jakiś zespół naukowy porównał częstość występowania cukrzycy typu 1 u dzieci szczepionych rutynowo przeciwko HIB, błonicy, tężcowi, wirusowi, polio, chrztowi, odrze, śwince, różyce w kohorcie 740 duńskich dzieci urodzonych w latach 1990-2000. Cukrzycę typu 1 zdiagnozowano u 681 dzieci, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki w porównaniu z dziećmi niezaszczepionymi. Tutaj dalej będą po prostu dodatkowe liczby i tak dalej, zostawiamy to. I teraz w każdym razie, czyli hipoteza była prosta. Klassen i współpracownicy zasugerowali, że czas szczepienia może mieć znaczenie i że niektóre szczepionki, w tym szczepionka HIB przeciwko Haemophilus influenzae,
mogą zwiększać ryzyko cukrzycy typu 1, jeśli zostaną podane w wieku 2 miesięcy lub później. Niemniej, bądźmy uczciwi, no jakie są badania? Niemniej jednak hipoteza ta nie została potwierdzona przez 10-letnie badanie następcze obejmujące ponad 100 000 fińskich dzieci biorących udział w badaniu klinicznym szczepionki HIV. W badaniu tym nie stwierdzono zwiększonego ryzyka cukrzycy u dzieci, które otrzymały 4 dawki szczepionki w wieku 14-18 miesięcy w porównaniu z dziećmi, które otrzymały 1 dawkę w wieku 2 lat. Ponadto ryzyko cukrzycy nie różni się między dziećmi z 2 ostatnich kohort, a dziećmi z grupy niezaszczepionych w sposób niejednoczesny. Kochani, badania badaniami, naukowe, wnioski, nie wnioski, różne są, ale my obserwujemy na przykład w Polsce, jak nie wiem jak tam dokładnie w innych krajach, że mamy naprawdę ogromne problemy z cukrzycą typu 1 u małych dzieci. Więc możemy się zabadanić, że tak powiem, przepraszam za mój nowotworek słowny, będziemy badać i jeszcze nie ma jednoznacznych wniosków, a dzieci zaczynają chorować. Coraz więcej dzieci zapada na cukrzycę typu 1. I co? Ale badania jeszcze tego do końca nie potwierdzały, bo badania nie dały jednoznacznych wniosków. I wiecie co? To mi przypomina historię, kilka razy już opowiadałem. Jest rok 2017. Jestem w Cedzynie, koło Kielc. 9. świętokrzyskie spotkania reumatologiczne. Ja jako jedyny magister, inżynier, w dodatku mechanik maszyn rolniczych, zostałem zaproszony na sympozjum, na to sympozjum lekarskie. Miałem tam mieć 3 krótkie wykłady, skończyło się na jednym. I między innymi taka historia. Wychodzi bardzo, bardzo otyły lekarz i w krótkim takim speechu, to jest około 15 minut, takiej prelekcji opowiada o związkach osteoporozy z otyłością. Opowiada w taki sposób, że w pewnym momencie wstaje młody lekarz, pyta: panie doktorze, to są te związki osteoporozy z otyłością, czy nie? Bo z jego wypowiedzi tego lekarza, prelegenta, nic nie wynikało. I ten lekarz, prelegent, bardzo otyły, odpowiada, że słuchajcie, no jedne badania twierdzą, że są te związki otyłości z osteoporozy z otyłością, inne badania, że nie. No musimy to jeszcze badać. Ręce opadają. Obok mnie siedział dr Otto Horak, czeski lekarz, który jest twórcą specjalnej, kompleksowej kuracji metabolicznej, którą stosuję ja już od 12 lat. Masa ludzi w Polsce, to jest kilkaset tysięcy ludzi tylko w samej Polsce. W Czechach, na Słowacji, w wielu innych krajach, Austria, Niemcy, Ukraina, wiele innych krajach europejskich. I na przerwie pytam, mówię: doktorze, czy pan w ogóle rozumie, o co tu chodzi? On mówi, tłumaczy, mówi, że ja rozumiem, ale ja niczego nie rozumiem. Czyli rozumiał tłumaczenia, ale nie wiedział, co tu się w ogóle dzieje. A więc musimy to jeszcze badać, a tymczasem dzieciaki chorują. I teraz dalej. Mamy tabelę numer 2, gdzie przedstawiliśmy podsumowanie badań epidemiologicznych ocenionych przez specjalną komisję naukową dotyczących związku między szczepionką przeciw grypie a zaostrzeniem choroby autoimmunologicznej. Kochani, przyjrzyjmy się. Mam nadzieję, że to będzie, że rozczytamy to po prostu, zrozumiemy. Więc popatrzmy. Szczepionka przeciw grypie. Badanie typu przypadek, kontrola. Okazuje się 108 pacjentów zapalenie nerwu wzrokowego. Badanie przypadek dalej. 1131 pacjentów z zapaleniem nerwu wzrokowego i tak dalej. Słuchajcie, nie będę tego czytywał. W każdym razie, jeszcze raz powtarzam, link do tej audycji, link do tego artykułu znajdzie się znaczy po opublikowaniu będzie w opisie i sprawa załatwiona. Więc posłuchajcie, no widać wyraźnie, że są silne związki między stosowaniem szczepionek
a istnienie wielu chorób autoimmunologicznych. I zobaczcie dalej. Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane, SM, sklerozis multiplex, znane jest również jako przewlekła demielinizacyjna choroba zapalna. O co chodzi? Otóż wyobraźcie sobie przewód elektryczny. Przewód elektryczny, w środku jest oczywiście metalowy przewód i z zewnątrz jest osłona, izolacja. To samo jest z naszymi nerwami. Jeżeli jest nerw i nerw jest pokryty taką otoczką, tak zwaną miliną i choroba typu SM, stwardnienie rozsiane, polega na tym, że jest niszczona ta izolacja, ta milina i wówczas te wszystkie impulsy nerwowe po prostu, przepraszam, rozbiegają się po prostu ciele. Jeżeli to byłby na przykład przewód goły, bez izolacji elektrycznej w ścianie, mokrej ścianie, świeżo wybudowanej, przepuścilibyśmy przez ten przewód prąd, to ściana by zwyczajnie kopała. Bo ładunki elektryczne przechodziłyby i byłby po prostu problem, mogłoby dojść do nieszczęścia. A więc stwardnienie rozsiane SM jest chorobą autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego z niszczeniem miliny. Mechanizm patogenny SM to rzekomo nadaktywna lub dysfunkcyjna odpowiedź immunologiczna na własny antygen. Więc pytanie, dlaczego organizm sam siebie atakuje? I teraz posłuchajcie, przerzucę troszeczkę, przeskroluję ten tekst. W każdym razie, oj tutaj mam, potencjalny związek między szczepieniem przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B, czyli szczepionka HBV, a rozwojem SM został po raz pierwszy odnotowany w szpitalu w Paryżu lata 1995 i 1997 u 35 pacjentów, u których wystąpiły pierwotne zdarzenia demielinizacyjne, czyli niszczenia mieliny, w tym zmiany zapalne w poziomie białka w płynie mózgowo-rdzeniowym i zmiany w istocie białej mózgu. I teraz średni wiek pacjentek, bo to chodziło o pacjentki, wynosił 30 lat. I to pojawiło się w ciągu 8 tygodni od wstrzyknięcia rekombinowanej szczepionki przeciwko HBV. Czyli w takim razie po prostu byli oni narażeni na wysokie ryzyko stwardnienia rozsianego, ponieważ wszyscy mieli również nadprezentację pewnego antygenu, nieważne w tej chwili. I teraz co dalej? Około 200 przypadków zaburzeń demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego w ciągu 2 miesięcy po szczepieniu przeciwko WZW, wirusowe zapalenie wątroby typu B, zgłoszono do francuskiego systemu nadzoru farmaceutycznego, a 2 lata później rząd francuski zawiesił rutynowe szczepienia dzieci w wieku przedpokwitaniowym w szkołach. Jednak badania te zostały skrytykowane za ograniczenia metodologiczne, w tym metody stosowane do ustalania przypadków i doboru kontroli, walidację statusu szczepienia i ograniczoną moc statystyczną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli pojawili się ludzie, którzy skrytykowali te badania. Jacy to byli ludzie? Komu na tym zależało, żeby te badania ugrobić, że tak powiem, żeby dalej kontynuować szczepienia, które groziły po prostu pojawieniem się później stwardnienia rozsianego u ludzi i tak dalej, i tak dalej. A więc posłuchajcie, tutaj jest oczywiście bardzo, bardzo długi ten tekst i tak dalej. Bardzo zdanie ciekawe. Kontrowersje pomiędzy cytowanymi badaniami wskazują na potrzebę dalszych badań nad związkiem między szczepieniem przeciwko WZW typu B, a rozwojem SM stwardnienia rozsianego. Czyli to, panie doktorze, to są te związki przyczynowo-skutkowe między osteoporozą, otyłością, czy nie?
No jedne badania mówią, że są, drugie, że nie. Musimy to jeszcze badać. Ile lat? 10, 20, 50? Żeby zrozumieć, że otyłość jest chorobą na bazie niedoborów pokarmowych, niedoborów żywieniowych, że jest spowodowana otyłość zakwaszeniem organizmu, czyli zatruciem organizmu i w związku z tym pojawia się cały szereg innych chorób. I tak samo tutaj, ten sam system, ten sam model. Jedni badają, wyciągają pewne wnioski, uwaga, jest niebezpieczeństwo, a drudzy mówią, nie, te badania są niedokładne, błędy metodologiczne i tak dalej, i tak dalej. Czyim kosztem to się wszystko odbywa? Teraz dalej. Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i toczeń rumieniowaty układowy. I znowu, toczeń rumieniowaty układowy, SLE, jest przewlekłą wieloukładową chorobą zapalną o podłożu autoimmunologicznym, uwarunkowaną wieloma czynnikami. Oczywiście w tym podatnością genetyczną, jasne, jak zwykle geny są oskarżane. Różnicami płciowymi i zmianami układu odpornościowymi, i zmianami układu odpornościowego wywołanymi przez czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie ultrafioletowe, a także czynniki zakaźne, główne wirusy i tak dalej, i tak dalej. I teraz co dalej? W kilku badaniach opisano związek między SLE a szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, przy czym stwierdzono statystycznie istotny związek czasowy i przyczynowy, prawdopodobnie ze względu na niską częstość występowania autoimmunizacji po szczepieniu, niską częstość zgłaszania zdarzeń niepożądanych po szczepieniu oraz różne okresy utajnienia między szczepieniem a wystąpieniem choroby, a także nietypowy przebieg autoimmunizacji po szczepieniu. A więc jest po prostu problem. I teraz popatrzcie, na przykład badanie typu case control obejmujące 260 pacjentów z tym schorzeniem i 355 ludzi kontrolnych wykazało, że 95% osób z SLE, przypomnijmy co to jest SLE, toczeń rumieniowaty układowy, bardzo ciężkie schorzenie, zgłosiło historię alergii na leki, szczególnie na antybiotyki. A więc zaczynają być po prostu problemy. I teraz posłuchajcie, można byłoby to kontynuować, to wszystko dalej i dalej i dalej i dalej. O, tutaj jeszcze jedno ciekawe zdanie. Badania epidemiologiczne podane w tabeli 3 na podstawie tych badań można wysnuć hipotezę, że szczepionka może być czynnikiem wyzwalającym różne choroby autoimmunologiczne, jednak badania te nie dostarczyły dowodów łączących te choroby autoimmunologiczne ze szczepionką przeciwko WZW typu B. Czyli dalej są chorzy, ale nie mamy badań, jeszcze nie udowodniono na 100%, że te szczepienia wywołują po prostu choroby. No i dobrze, tutaj dalej mamy tabelę do przejrzenia przez Was dla zainteresowanych. I teraz słuchajcie, szczepionka MMR i idiopatyczna trombocytopenia, a MMR to jest przeciwko odrze, śwince, różyczce. Znowu tego jest cała masa. Zostawiam już to w tej chwili, bo nie chcę przedłużać akurat tej audycji, bo będzie ponad godzina, nie ma sensu. Dalej, szczepionka MMR i reumatoidalne zapalenie stawów. No to przeczytajmy, co to jest to reumatoidalne zapalenie stawów, czyli RZS. Jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną o nieznanej etiologii, charakteryzującą się zapaleniem wielostawowym, który dotyka 1% dorosłej populacji na całym świecie, czyli 10 tysięcy na milion. 10 tysięcy ludzi chorych. Jedna z moich znajomych, pani Urszula Piekarska, są tutaj wywiady, która wyszła z RZS-u, a zaczęła chorować mając 30 parę lat. Pytanie jest też, dlaczego zaczęła chorować na to? Jak spotkaliśmy się pierwszy raz,
Ja powiedziałem, że no może, jest metoda, która może ewentualnie wyzwolić ją z tej choroby, to wtedy Ula potraktowałem mnie jako szarlatana, ale po 2 latach się zgłosiła, co prawda w innej sprawie, ale porozmawialiśmy. Dzisiaj Ulka w ogóle nie ma RZS-u. I pomaga dzięki temu innym ludziom, bo sama przeszła, wiedziała co to jest i zaczęła innym pomagać. Ale pytanie, dlaczego jako młoda kobieta, sprawna, zdrowa, zachorowała na RZS? Nie było żadnej pozornej przyczyny. Nie było tak, że chodziła, nie wiem, bez spodni, bez rajstop, zimą, że się poprzeziębiała i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj jest masa ciekawych informacji, kochani, z którymi warto się oczywiście zapoznać w jakiejś wolnej chwili. Następna sprawa, zobaczcie. Szczepionka przeciwko HPV i pierwotna niewydolność jajników. Szczepionka przeciwko HPV. Dzisiaj postuluje się, no oczywiście, szczepić jak najwięcej dziewczynek i chłopców, bo to chłopcy roznoszą po prostu wirus HPV, wirus brodawczaka ludzkiego. I teraz tak, szczepionki przeciwko HPV, takie jak Gardasil i Cervarix, prowadzono w celu zwalczania raka szyjki macicy. Jednak oto odnotowano kilka przypadków wystąpienia lub zaostrzenia chorób autoimmunologicznych po szczepieniu. Guzik, prawda, nie odnotowano kilku tylko przypadków. Tysiące takich przypadków. Bo dlaczego nie odnotowano tysięcy przypadków? No bo nopy nie występują, to być może jakaś była inna przyczyna i tak dalej, i tak dalej. A przecież był taki film duński na YouTubie o tym, co tego typu szczepionki robiły w Danii. Co się stało w Brazylii z dziewczynami, które poszczepiono. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, u wszystkich pacjentek po szczepieniu przeciwko HPV wystąpił wtórny brak miesiączki, niskie stężenie estradiolu oraz wysokie stężenie hormonu folikulotropowego i hormonu luteinizującego. Co to jest? Weźcie sobie też wyszukajcie na goglach ten termin, skopiujcie, wklejcie. Nie jestem w stanie wszystkiego po prostu omawiać. A także podwyższony poziomie przeciwciał, na przykład przeciwciał przeciwtarczycowych, przeciwciał przeciwjajnikowych. Autorzy zasugerowali, że stosowanie adiuwantów w szczepionce przeciwko HPV może stanowić czynnik ryzyka wystąpienia reakcji autoimmunologicznej na szczepienie. Fragmenty DNA wykryte w 16 różnych szczepionkach Gardasil wydały się być związane z glinem stosowanym w składzie szczepionki. I chyba będę musiał zrobić oddzielną jeszcze audycję na temat tego, co zawierają szczepionki. Między innymi glin jest stosowany. A po co jest stosowany jako adiuwant na przykład olej z orzeszków ziemnych? I dlaczego dzieci chorują później na alergię? Na orzeszki szczególnie ziemne. Proste, proste. I teraz słuchajcie, szczepionka przeciwko HPV i SLE. W 2013 roku Gatto i współpracownicy badali przypadki SLE, czyli tocznia rumieniowatego układowego u kobiet po szczepieniu przeciwko HPV, czyli czynnikowi brodawczaka ludzkiego wywołującego raka szyjki macicy. Początek SLE, czyli tocznia, nastąpił podczas późniejszych dawek schematu szczepień przeciwko HPV, a wszystkie kobiety miały historię rodzinną chorób autoimmunologicznych. U głównych pacjentów z remisją, czyli już z wyleczeniem, z ustąpieniem choroby, po terapii immunosupresyjnej, wystąpiły łagodne działania niepożądane szczepionki bezpośrednio po pierwszej dawce szczepionki przeciwko HPV. A następnie rozwinęły się u nich cięższe objawy SLE, czyli tocznia rumieniowatego, w ciągu 2 miesięcy po kolejnym podaniu szczepionki. Podsumowując, autorzy postawili hipotezę potencjalnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy szczepieniem przeciwko HPV a początkiem lub nawrotem SLE, czyli tocznia rumieniowatego układowego.
Tak więc, chociaż dla większości pacjentów korzyści ze szczepienia przewyższają ryzyko, fajne. Lekarze muszą być świadomi szans na początek lub zaostrzenie choroby autoimmunologicznej po szczepieniu przeciwko HPV. Słuchajcie, jak czytam nawet coś takiego, to niedobrze mi się czasami robi. Tak samo jak z leczeniem nowotworów. Metody typu wytnij, otruj, spal jednak mają znacznie więcej korzyści niż wtedy, gdyby tych metod nie stosować. Ręce opadają. Posłuchajcie, będziemy chyba kończyć to wszystko. Jeszcze tutaj oczywiście ten tekst jest obszerny. Szczepionka przeciwko HPV i zespół ASIA i tak dalej, i tak dalej. A więc chodzi o zespół autoimmunologiczny wywołany przez adiuwanty. Zespół ten charakteryzuje się występowaniem bólów mięśni, zapalenia mięśni, osłabienia mięśni, bólu stawów, zapalenia stawów, przewlekłego zmęczenia, zaburzeń snu, upośledzenia funkcji poznawczych i utraty pamięci. Termin ten wprowadził Jehuda Schenfeld, który podkreślił patogenną rolę adiuwantów w indukowaniu, czyli we wpływie na zespoły, na powstawanie zespołów autoimmunologicznych. Proste, proste. Adiuwanty dodawane do szczepionek mogą indukować, czyli powodować, wpływać na powstawanie niespecyficznej aktywacji układu odpornościowego z następczą ekspansją autoreaktywnych limfocytów. Co to znaczy? To jest taki bełkot naukowy, ale to oznacza, że po prostu komórki naszego organizmu zaczynają atakować nasz własny organizm. I to jest właśnie problem. O, w 2016 roku, widzicie, jednak nie mogę tego skończyć. W 2016 roku retrospektywnie opisaliśmy serię przypadków obejmującą 18 dziewcząt w wieku 12-24 lat w celu oceny neuropatii z dysfunkcją autonomiczną bezpośrednio po szczepionce przeciwko HPV. Chodziło o Gardasil. 9 dziewcząt i Cervarix 9 dziewcząt. Wszystkie dziewczęta skarżyły się na długotrwałe i unieważniające, nie wiem o co tu chodzi, objawy somatoformiczne niedawno opisywanego zespołu ASIA, w tym astenię, ból głowy, dysfunkcje poznawcze, bóle mięśni, tachykardię zatokową, wysypki skórne, które rozwinęły się w przeciągu 1 do 5 dni po ostatniej dawce szczepienia. I teraz okazuje się, że forma szczepionki przeciwko HPV zawiera aluminium, odpowiednio 225 i 500 mikrogramów na dawkę w Gardasilu i Cervarixie, a także wysokie stężenie polisorbatu, który może również powodować większą przepuszczalność opon mózgowych, co ułatwia przedostawanie się wielu substancji do po prostu bezpośrednio, chodziło przez barierę krew-mózg. Na podstawie tych obserwacji można przypuszczać, że szczepionka przeciwko HPV może powodować nieprawidłową aktywację komórek immunokompetentnych w OWN, tak jak glej, a więc zapalenia mikrogleju. I takie różne historie. Szczepionka przeciwko HPV i poprzeczne zapalenie rdzenia, podłoże genetyczne chorób autoimmunologicznych po szczepieniu i tak dalej, i tak dalej. Popatrzcie, ile tego wszystkiego jest. No i dobrze, teraz chyba zakończymy. W każdym razie to wnioski, kochani, trzeba samemu wyciągnąć, wysnuć. Jeżeli ktoś myśli, że w związku z tym, kochani, a co my możemy zrobić, nam tak każą i nie ma i tak dalej, no to przepraszam bardzo, jeżeli tak będziemy mówić, to znaczy, że będziemy dalej sami siebie traktować jak, przepraszam, bydełko po prostu na fermie, z którym farmer może zrobić wszystko, co po prostu potrzeba. My jesteśmy ludźmi. I trzeba w końcu powiedzieć opór, sprzeciw, dość tego,
Brak naszej zgody na to wszystko. Brak naszej zgody na to wszystko. Końcówka. Szczepienie może powodować skutki uboczne o charakterze autoimmunologicznym, a potencjalnie nawet wywołać pełnoobjawową chorobę autoimmunologiczną. Ta podatność na autoimmunizację wywołaną szczepionką jest prawdopodobnie również uwarunkowana predyspozycjami genetycznymi, co dodatkowo podkreśla znaczenie mozaiki autoimmunizacji. Szczepienie zmniejsza zachorowalność i śmiertelność osób, zwłaszcza dzieci. Niemniej jednak dylemat, kogo i kiedy szczepić, pozostaje nierozwiązany i potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić mechanizm działania. Kochani, czasami jak czytam takie teksty, bardzo fajne, bo można się wiele nauczyć, wnioski wyciągnąć, mimo tego, że one są bardzo trudne. Dla mnie samego, ja czytam przed nakręcaniem takiej audycji kilka razy te teksty, a więc to szalona trochę praca. I też nie zawsze akurat rozumiem to wszystko, bo to jest natkane takim, wiecie, takim bełkotem naukowym, tymi określeniami, których z nas praktycznie, z nas przeciętnych śmiertelników nie rozumie. Ale słuchajcie, ale wnioski możemy wyciągać, bo widzimy, co się dzieje. Nie trzeba czytać raportów naukowych bardzo często, tylko widzieć, co się dzieje. Ludzie umierają. Coraz więcej jest dzieci autystycznych. Skąd to się wzięło? To przypadek? Nagle geny się gwałtownie zmieniły w przeciągu ostatnich, nie wiem, 50 lat? Kiedy była mowa, że te w ogóle wszystkie problemy nasiliły się w ciągu ostatnich 30 lat. Mamy 2024 rok, bo kręcę tę audycję akurat pod koniec września 2024 roku. No to końcówka lat 90. Co się stało w tym czasie? A nie zaczęto nas immunizować za wszelką cenę, na siłę? A co się działo w okresie tej pandemii wrednej? Ludzie sami podstawiali ręce po to wszystko, nie zdając sobie sprawy, co to się po prostu dzieje. Oszukiwano nas, jak się nadal oszukuje, dlatego jeszcze raz powtarzam, opór, sprzeciw, brak naszej zgody. Jeżeli ktoś chce, to niech dołącza do tego i mówi po prostu opór, sprzeciw, brak mojej zgody. I koniec, kropka. To jest dla tych, którzy to zrozumieją, bo ja wiem, że pamiętam jedną z potężnych demonstracji w Warszawie w okresie tym, wiecie, no, 2020, kordony policji ochraniającej tych nas, demonstrantów, tych wszystkich i stał chyba na trzecim piętrze w bloku taki młody facet w czarnej szmacie na twarzy i pokazywał nam tak. Traktował nas jako oszołomów, wariatów. Dobrze, nie ma sprawy. Ja tylko wiem, że tych wielu mądrych już nie ma na tym świecie, w tym wielu lekarzy, młodych lekarzy, którzy tak bardzo gardłowali za tą metodą, przeciwko temu bandycie w koronie. A skąd się wziął ten bandyta? No podobno gdzieś tam na jakimś targu. Od jakiegoś nietoperza się zaczęło. A jaka jest prawda? Możemy tylko się próbować domyślać. Za jakiś czas to wszystko wyjdzie. Kochani, będziemy już kończyć na dzisiaj. Jak widzicie, temat jest bardzo poważny. Ja przepraszam za moje czasami takie małe, chaotyczne tam wtręty i tak dalej, ale artykuł był bardzo obszerny, więc ja tylko jakby naświetlam, jakby tylko wrzutki takie robię, żeby was zachęcić do tego, żeby przyglądać się takim artykułom, nawet fragmentom. Niech się troszeczkę coś zaszczepi nam w głowach. O, to już będzie dobra szczepionka. Najlepszego wam życzę. Jeżeli audycja może nie tyle, że się podobała, ile uznaliście, że jednak daje wam pewną wiedzę i zapładnia po prostu mózg, to bardzo was proszę o lajki, o ewentualnie komentarze, o dzielenie się linkiem do tej audycji, do innych audycji. Chodzi o to, żeby to jednak do ludzi szło. Wszystkiego najlepszego wam życzę. Na dzisiaj tyle i do zobaczenia
wkrótce przy następnej naszej audycji. Papatki.